Było o Heroesach, było o Might and Magicu, teraz czas na wszystko inne. Tak, są inne gry niż tylko te dwie serie. Dziś pogadamy o wszystkich grach, które udowodniły, że seria Might and Magic to nie tylko Heroesy i RPG z mniejszym lub większym powodzeniem, przeważnie tym mniejszym. W dzisiejszym materiale prześledzimy sobie wszystkie te potworki i ciekawe projekty. My jesteśmy Cybix i Przemoznonie i zapraszamy na materiał. Lata 90. Heroesy świecą triumfy, klasyczny Might and Magic ma wierną publikę, a Fridio New World Computing myślą: hej, a może spróbujmy podbić konsolę. I tak powstaje Crusaders. Tytuł, który miał przyciągnąć nowych graczy dynamiczną walką, magią i klimatem fantazy. Głównym bohaterem był Drake, wojownik, który w dzieciństwie stracił rodzinę poprzez najazd nekromantów. Teraz wyrusza na swoją prywatną krucjatę, aby ich pomścić, mordując nekromantę Nekrosa, aby ten nie przejął władzy nad światem. Historia była prosta jak konstrukcja miecza. Klasyczna zemsta, walka dobra ze złem i trochę fantazy loru, ale niewiele więcej. I tu zaczyna się największy problem. Crusaders of Might and Magic miał być hack and slashem z elementami RPG. Walczysz mieczem, używasz czarów, zbierasz przedmioty, rozwijasz postać. Brzmi dobrze, ale w praktyce system walki był sztywny i mało satysfakcjonujący. Przeciwnicy powtarzalni, a kamera potrafiła psuć krwi bardziej niż sam Nekros. Gra próbowała łączyć eksplorację 3D, trochę zagadek i walk systemu Action RPG, ale całość była raczej nijaka. Recenzje? Cóż, średnie do kiepskich. Krytykowano brak głębi, przeciętną grafikę, fatalne sterowanie i to, że Crusader niczym nie wyróżnia się na tle konkurencji. W momencie, gdy na rynku mieliśmy hity takie jak Soul River, Baldur's Gate czy Diablo 2, Crusader wygląda po prostu biednie. Historia Arkham Age jest o tyle ciekawa, że pierwszy raz pojawiła się w Might and Magic 7 For Blood and Honor. Był to po prostu barowy przerywnik. Siedzisz w karczmie, grasz w karty, a zasady są banalne. Masz wieżę, masz mury, masz surowce i starasz się albo zniszczyć wieżę przeciwnika, albo zbudować swoją na określoną wysokość. Zero komplikacji, a jednocześnie taki poziom wciągania, że ludzie potrafili spędzać w karczmach więcej czasu niż przy questach fabularnych. Fridio szybko zauważył potencjał i dlatego w 2000 roku wyszło samodzielne Arkham Age. Osobna gra, w którą można było grać już bez odpalania całego RPG-a. Na pierwszy rzut oka to wyglądało jak prosta karcianka. Surowce zbierane w turach, kilka typów kart, ofensywne, defensywne, wspierające, trochę RNG, ale prawdziwy smaczek krył się w tym, jak bardzo trzeba było kombinować. To była taka mieszanka szachów i losowości. Planujesz kilka ruchów naprzód, przewidujesz, co może zrobić przeciwnik, ale jednocześnie zawsze istnieje ten czynnik losowy, który potrafił wywrócić rozgrywkę do góry nogami. I to właśnie sprawiło, że Arkham Age tak wciągało. Gra była też mega szybka. Partie trwały po kilka minut, więc idealnie sprawdzał się jako coś w stylu jeszcze jeden mecz i idę spać. Brzmi znajomo? No właśnie. Zanim w ogóle ktoś pomyślał o Hearthstone czy innych cyfrowych karciankach, Arkham Age już pokazywało, że takie rzeczy mogą działać i mieć grono wiernych fanów. Do dziś wśród fanów Might and Magic ta gra ma status kultowej. Dla niektórych to była po prostu ciekawostka, dla innych pierwsze zetknięcie z karciankami w ogóle. I co najlepsze, powstało mnóstwo fanowskich wersji i portów, żeby można było w nią grać na nowych komputerach. Bo Ubisoft nigdy nie wrócił do tematu w większym stylu. I serio, jeśli jeszcze nie próbowaliście, to sprawdźcie, bo Arkham Age to taki mały kawałek historii Might and Magic, który pokazuje, że czasem coś, co miało być tylko dodatkiem, potrafi stać się czymś absolutnie niezapomnianym. Heroesy i Might and Magic sprzedają się świetnie na PC, ale konsole zaczynają rosnąć w sile. Ten Fridio wpadł na genialny pomysł: zróbmy spin-off serii, żeby zachęcić nowych konsolowych graczy do nas. Przecież to nie tak, że to się kiedyś skończyło fiaskiem. Prawda? Tak właśnie narodziło się Warriors of Might and Magic, które trafiło na PlayStation 2, PlayStation 1 i Game Boy Color. Warriors miał być nowym otwarciem serii Might and Magic, ale wyszło trochę inaczej. Był to akcyjniak z 2000 roku, którego Fridio chciało wcisnąć na konsolę jako odpowiedź na popularność takich hitów jak Diablo czy Soul River. To była klasyczna jak na fantazy. Gramy jako Alerron, wojownik naznaczony przez demony, który zostaje wyrzucony poza społeczeństwo i musi odkupić swoje winy, jednocześnie walcząc z siłami zła. Klimat był klasyczny dla uniwersum. Fantazy, demony, pradawne moce. Ale historia była dość prosta i raczej stanowiła tło dla akcji. Warriors of Might and Magic to było RPG akcji w trzeciej osobie z masą klasycznych rozwiązań z RPGów. Brzmi dobrze,
Na papierze tak, w praktyce system walki był dość toporny, sterowanie sztywne, a kamera potrafiła doprowadzić do szału. Najciekawsze jest to, że każda wersja była troszeczkę inna. Na PS2 mieliśmy pełne 3D z trzeciej osoby, na PS1 gra wyglądała bardziej jak hack and slash z izometrycznym rzutem, a na Game Boy Color gra wyglądała jak klasyczne RPG turowe w grafice 2D. Tak naprawdę mieliśmy 3 różne gry, ale pod jednym tytułem. A jaki był odbiór? No i tu pojawia się problem. Warriors of Might and Magic nie przyjęło się najlepiej. Recenzenci krytykowali sterowanie, przyciętą grafikę i brak świeżości. Na tle konkurencji Soul River, Baldur's Gate, Dark Alliance czy Diablo 2 wypadało bardzo blado. W czerwcu 2001 roku na PC-ty wychodzi ambitny projekt Might and Magic Legends. Nie był to typowy RPG, to był sieciowy FPS z klasami i fantazowym uzbrojeniem. Początkowo pomysł był ambitny. Legends miało być czymś w rodzaju akcyjniaka RPG, nastawionego na kooperację, przygody, zbieranie artefaktów, nawet generator losowych przygód. W praktyce, w miarę produkcji projekt przesuwał się w stronę trybu deathmatch i rozgrywki drużynowej. Twórcy uznali, że tego nie da się dopracować i dostarczyć na premierę. To wyjaśnia, dlaczego do gry trafiły mapy inspirowane historią Might and Magic, ale rdzeń rozgrywki przypominał strzelankę zespołową. Mechanika była mocno sieciowa. Praktycznie cała zabawa miała miejsce online, offline był tylko dla treningu. Nie było botów symulujących gry, a rozgrywka opierała się na zdobywaniu złota w rundach, kupowaniu sprzętu i walce. Co istotne, przedmioty traciliście po śmierci albo na końcu meczu, więc nie było wielkiego przechowywania postępów między rundami. To odstraszało część graczy, bo trudniej było odnieść trwały progres. Klasy i strony były proste. Drużyna dobra i zła. Miała swoje zestawy postaci: Paladin, Druid, Sorceress kontra Heretic, Archer, Warrior. Broń obejmowała zarówno Might, czyli łuki i proce, jak i Magic, czyli kije i inne różdżki. A mapy zawierały zadania w stylu zdobądź artefakt czy oswobódź księżniczkę, czyli trochę humoru i nawiązań do starszych odsłon. Recenzje były mieszane. Krytycy chwalili oprawę graficzną, Lead Tech robił robotę, ale krytykowano dużą zbieżność z Counter-Strike'iem, brak głębi klasowej i problemy z balansem. Metacritic zebrał raczej średnie noty. Jeśli pamiętasz czasy, gdy każdy nowy multiplayer był porównywany do CS-a, to w wypadku Legends porównania były praktycznie normą. Rok 2008. Ubisoft daje zielone światło małemu studio Capybara Games. I nagle powstaje gra, której nikt by się nie spodziewał, bowiem kto by pomyślał, żeby do świata Ashan włożyć grę strategiczną, logiczną, przypominającą trochę Tetrisa. Clash of Heroes podzielono na 5 kampanii, każda z innym bohaterem i frakcją. Elfy, rycerze, nekromanci, magowie i demony. To nie były osobne historyjki dla klimatu. Wszystko prowadziło do jednej większej opowieści o wojnie z demonami i walce o przyszłość Ashan. Dzięki temu gra cały czas wrzucała coś nowego. Nowe jednostki, nowe mechaniki, nowe wyzwania. Ale serce gry to system walki. Plansza wyglądała jak skrzyżowanie Tetrisa z RPG-iem. Ustawiasz jednostki w kolumny, żeby atakowały, wiersze, żeby budowały mury, łączysz specjalne jednostki, robisz kombosy, planujesz kilka tur naprzód. I nagle okazuje się, że ta puzzle gierka ma więcej głębi strategicznej niż niejeden klasyczny RTS. Do tego każdy bohater miał swoje super umiejętności, a jednostki limitowane, unikalne ataki. Więc nie tylko układasz bloczki, ale realnie taktykujesz, żeby przetrwać. Clash of Heroes nie zatrzymało się na samych tych mechanikach. Było pełno elementów z gier RPG, takie jak levelowanie postaci, zbieranie artefaktów, no i kampania fabularna z cutscenkami i dialogami. Multiplayer też było. Pojedynki 1 na 1 były tak zbalansowane i tak satysfakcjonujące, że gra dorobiła się swojej niszowej, ale wiernej serii PvP. Do dziś są ludzie, którzy potrafią tłuc się godzinami, analizując każdą turę jak w szachach. Might and Magic Clash of Heroes to taki mały, niepozorny spin-off, który stał się kultowy. Pokazał, że seria może wyjść poza swoje klasyczne ramy i zrobić coś świeżego, a przy okazji wciągnąć ludzi, którzy nigdy wcześniej nie grali w Heroesy czy RPG. Jeśli jeszcze nie graliście, serio warto spróbować, bo to jedna z tych gier, które zaskakują prostotą, a zostają z wami na lata. Duel of Champions. Kiedy świat powoli zaczynał wariować na punkcie cyfrowych karcianek, Ubisoft w 2012 roku wpada na pomysł. Hearthstone jeszcze nie istniał, Magic Online był niszą, więc nagle pojawia się Might and Magic Duel of Champions i zgarnia uwagę fanów fantasy i karcianek na całym świecie. Na pierwszy rzut oka klasyczna trading card game. Mamy talię, bohaterów, czary i jednostki. Ale to, co wyróżniało Duel of Champions, to była plansza z polami, na której trzeba było ustawiać jednostki w liniach i kolumnach. To nie było tylko zagram kartę i leci w twarz przeciwnika. Tutaj liczyło się pozycjonowanie, blokowanie ataków, kontrola pola bitwy. Dzięki temu gra miała nie tylko elementy karcianki, ale też takiej mini strategii turowej, trochę jak uproszczone Heroesy w wersji karcianej. Każdy bohater reprezentował jedną z frakcji znanych z Ashan. Rycerzy, nekromantów, inferno, twierdzy, przystani i akademii itd.
Każdy miał swoje umiejętności i styl gry, a do tego talie były budowane w oparciu o 3 zasoby: moc, magię i przeznaczenie. W praktyce oznaczało to, że trzeba było balansować rozwój. Czy szybciej zwiększać magię, żeby odpalać zaklęcia, czy moc, żeby stawiać cięższe jednostki. Brzmiało to prosto, ale dawało naprawdę ogromne możliwości kombinacji. I co ważne, to nie była gra tylko dla casuali. Duel of Champions miał scenę e-sportową, turnieje, rankingi i naprawdę oddaną społeczność. Ludzie kombinowali z dekami, powstawały metagry, a balans był chwalony dużo bardziej niż w wielu innych karciankach tamtych czasów. Ubisoft naprawdę trafił na coś świeżego. Niestety, historia nie kończy się happy endem, gra działała w modelu free-to-play i przez długi czas była uczciwa. Dało się spokojnie zdobywać karty grając, ale później zaczęły się zmiany. Coraz agresywniejszy system monetyzacji, nowe dodatki wprowadzające coraz większy chaos i w końcu społeczność zaczęła odpływać. A kiedy Blizzard wypuścił Hearthstone'a w 2014 roku z prostszymi zasadami i dużo większym marketingiem, Duel of Champions szybko zostało zepchnięte na margines. Ubisoft ostatecznie zamknął serwery w 2016 roku. Mimo tego, do dziś wiele osób wspomina Duel of Champions jako jedną z najlepszych cyfrowych karcianek. Bardziej wymagającą niż Hearthstone, ale też bardziej satysfakcjonującą. To był taki moment w historii, kiedy Might and Magic na chwilę wskoczyło na e-sportowe salony i naprawdę mogło zawalczyć o swoje miejsce wśród topowych gier online. I powiem wam szczerze, szkoda, że Ubisoft tego nie pociągnął dalej, bo Duel of Champions miał w sobie coś wyjątkowego, coś co wyróżniało go na tle konkurencji. I kto wie, może gdyby gra wyszła 2 lata później i dostała odpowiedni marketing, to dziś nie Hearthstone byłby królem, tylko właśnie Might and Magic. W 2018 roku Ubisoft po raz kolejny próbuje podejść do tematyki gier mobilnych poprzez stworzenie Elemental's Guardians. Zaczynamy jako młody adept sztuk magii, który chodzi po świecie, szuka różnych żywiołowych potworków, następnie je szkoli, leveluje, trenuje i staje do walki z innymi adeptami sztuk magii. To nie są Pokemony przypadkiem? Bitwy są turowe. Każda tura to wybór skilla, układ drużyn, przewidywanie ruchu przeciwnika. Nie tylko uderz ile się da. Często liczy się strategia. Kiedy leczyć, kiedy zadawać obrażenia, kiedy żywioły zestawić obok siebie. Do tego tryb arenowy. Walka z innymi graczami i kampania fabularna, w której przemierzasz mapę Ashanu, wykonujesz zadania, zdobywasz artefakty i surowce. Gra ma styl graficzny anime fantasy, bardzo kolorowa i przyjemna dla oka. Mobilnie wygląda to naprawdę ładnie. Z kolei system progresji, rozwój stworów i możliwości ich ulepszania dodaje głębi. Nie jest to klikaj i wygraj, musisz myśleć. Ale mam też minusy. Jak w większości gier mobilnych, monetyzacja, grind i balans między graczami, którzy wydają pieniądze, a tymi, co grają za darmo. Bywa, że różnica daje się we znaki. Mimo to Elemental Guardians to świetna propozycja, jeśli chcesz mieć kawałek świata Might and Magic w kieszeni z drużyną stworków, strategią i systemem taktycznym. Might and Magic Showdown to spin-off Might and Magica, który miał potencjał, ale nie zdążył się rozwinąć. Wyobraźcie sobie figurki bitewne taktyczne, miniaturowe heroesy plus stwory, walki PvP, krótko, dynamicznie, z planowaniem. To był właśnie Showdown. W grze malujesz swoją figurkę, wybierasz bohatera, dobierasz maksymalnie 3 towarzyszy, ustawiasz im AI, kiedy mają atakować, kiedy się bronić, kiedy leczyć. Potem wlatujesz na arenę i walczysz. Każdy ruch, cooldown i decyzja przed startem może przesądzić o zwycięstwie. Gra miała podstawowy problem. Była w early accessie. Baza graczy nie rosła, a entuzjazm opadł. Ubisoft ogłosił, że Showdown zostanie zamknięty 31 lipca 2017 roku, serwery padną, gra zniknie ze sprzedaży i tak się stało. Showdown to taki przykład, fajny koncept, fajny pomysł, ale chyba ktoś przegapił moment, kiedy trzeba było to ciągnąć dalej. Marketing, społeczność, aktualizacje, bez tego nawet dobry pomysł gasnął. Na sam koniec najbardziej zmonetyzowany produkt, jaki wypuściło Ubisoft ze stajni Might and Magic. Mowa o Might and Magic Era of Chaos. Oczywiście jest to gra mobilna, bo jak żeby inaczej. Ubisoft w 2019 odpalił ten projekt głównie na smartfony i bazował na nostalgii, bo fabuła wracała do wydarzeń z Heroes of Might and Magic 3. Mamy więc Catherine Iron Fist, która po śmierci ojca rusza odbudować Królestwo Erafi. Na papierze brzmi jak marzenie fana, powrót do klasycznej historii. Ale gameplay, no właśnie. To nie były klasyczne Heroesy z turówką na mapie. Tutaj mamy automatyczne bitwy, gdzie wstawiasz oddziały, ustawiasz formacje, a potem patrzysz jak one walczą. Po drodze odpalasz umiejętności bohaterów i kombinujesz z synergiami między jednostkami. Coś jak połączenie autobattlera z mobilnym RPG-iem. Były też elementy rozwoju, ulepszania bohaterów, odblokowywanie frakcji i zbieranie jednostek. Do tego tryb PvP, gildie i oczywiście codzienne eventy, które mają Cię zatrzymać w grze. Brzmi fajnie, no i tu pojawia się klasyczny problem, monetyzacja. Gra była free to play, ale mocno nastawiona na pay to win. Chcesz smoka, anioła albo mocniejszych bohaterów? No to albo grindujesz tygodniami, albo płacisz.
To zabiło spory entuzjazm, bo wielu fanów Heroesów oczekiwało bardziej uczciwego podejścia. Mimo że Might and Magic Era of Chaos zebrało swoją społeczność, głównie ludzi, którzy trzymała tam nostalgia do Might and Magic Heroesów trzecich, to gra zebrała srogie baty od całej reszty społeczności ze względu na swoją bardzo agresywną monetyzację oraz za profanację marki, jak to mawiała większość fanów serii. Might and Magic Dynasty. Na Era of Chaos nie stanęło. Might and Magic Dynasty to jedna z tych gier, które również miały przywrócić klimat kultowej serii, ale w mocno mobilnym wydaniu. Ubisoft w 2019 roku odpalił projekt głównie na smartfony i postawił na miks strategii, MMO i RPG. Fabularnie i klimatycznie wracamy do Ashanu, więc fani Heroesów mogli poczuć od razu znajome frakcje i jednostki. Haven, Dungeon czy Stronghold, a do tego sporo stworzeń i legendarnych bohaterów, którzy przewijali się wcześniej w uniwersum Might and Magic. Rozgrywka polegała na tym, że budowałeś własne miasto, rozwijałeś budynki, rekrutowałeś bohaterów i wystawiałeś armię stworzeń. Same bitwy były w czasie rzeczywistym, ale miały taki strategiczny sznyt. Ustawiasz jednostki, dobierasz formacje, wybierasz umiejętności bohaterów i patrzysz, jak to wszystko rozgrywa się na polu walki. W praktyce był to miks autobatlera i mobilnego RTS-a, ale z dużą dawką zarządzania zasobami. Brzmi fajnie i faktycznie sporo osób to doceniło, że Ubisoft spróbował odświeżyć formułę, dorzucił różnorodne frakcje i masę jednostek, a także pozwolił rozwijać własną stolicę. Dzięki temu gra miała coś więcej niż tylko same walki. Było planowanie, ekonomia, rozbudowa. Problem w tym, że jak to zwykle bywa w grach mobilnych, szybko wyszły minusy. Model free-to-play był mocno nastawiony na pay to win. Potężne jednostki czy legendarni bohaterowie wymagali albo bardzo dużo długiego grindu, albo sięgania do portfela. Do tego gra wystartowała w soft launchu tylko w kilku krajach i miała swoje problemy techniczne. Bugi, balans, brak częstych aktualizacji. Finalnie Might and Magic Dynasty zebrało trochę fanów, którzy zostali dla klimatu i sentymentu, ale szerokiej popularności nie osiągnęło. Dla części graczy było to fajne odświeżenie i okazja, żeby poczuć klimat Ashanu w mobilnym wydaniu. Dla innych kolejny przykład tego, jak marka Might and Magic została sprowadzona do mikropłatności i uproszczeń. Zaczynam mieć wrażenie, że marka Might and Magic jest istną piaskownicą eksperymentów i projektów typu bo inni mają to my też dla Ubisoftu. A dlaczego tak? Bo czas na Might and Magic Chest Royale. Teraz uwaga, nie był to klasyczny auto chest, ani klasyczny Battle Royale. Ubisoft w 2020 roku stwierdził, że połączy te dwa gatunki w jeden. I do tego jeszcze doda dramaturgii, ponieważ w tym Battle Royale'u brało udział aż 100 graczy. Rozgrywka? Standardowy auto-battler. Kupujesz jednostki, ustawiasz je na planszy i one walczą automatycznie. Ale twist polegał na tym, że toczyło się to w formie Battle Royale, więc co turę ktoś odpadał, a została garstka. Do tego klasyczne jednostki, frakcje z Might and Magic, smoki, rycerze, nekromanci plus bohaterowie ze swoimi pasywkami. Największy plus? Mecze trwały maksymalnie 10 minut. To nie było Dota Auto Chess, gdzie siadasz godzinę. Tutaj wpadałeś, zagrałeś, wyleciałeś albo wygrałeś i po sprawie. Do tego gra była darmowa, działała zarówno na PC, jak i mobilkach. Brzmi śmietnie? No jak w przypadku większości tego typu projektów, na papierze tak. Problem w tym, że społeczność nigdy nie była wystarczająco duża. Ludzie pokochali pomysł, ale gra nie przebiła się do mainstreamu. Było trochę narzekań na balans. RNG, czyli losowość jednostek, a przede wszystkim brak aktualizacji, które by to nakręciły. Efekt: w marcu 2023 roku Ubisoft włączył serwery i Chess Royale odszedł w zapomnienie. Ale wiecie co? To był naprawdę ciekawy eksperyment. Might and Magic w formie Battle Royale. Niby dziwne, ale miał swój klimat. I do dziś część graczy mówi: kurczę, szkoda, że nie dali tej grze drugiej szansy. Na koniec najnowszy twór, który swoją premierę ma mieć w 2026 roku i jest dostępny na Steam. Might and Magic Fates to nowa gra, którą Ubisoft zapowiedziało jako karciankę w klimacie legendarnej serii. To darmowe trading card game na telefony, gdzie budujesz talie, zbierasz setki kart i walczysz w pojedynkach PvP, albo w różnych wyzwaniach solo. Ale nie jest to zwykłe kopiowanie formuły z Hearthstone'a. Fates ma kilka swoich twistów. System zasobów nie działa tak jak klasyczna mana, tylko bazuje na złocie, które generujesz w trakcie gry, a to zmienia tempo pojedynków i daje więcej kombinacji. Do tego dochodzą bohaterowie, którzy nie są tylko ilustracją na ekranie, mogą oni levelować w trakcie meczu, używać artefaktów i naprawdę wpływać na przebieg bitwy. Ubisoft obiecuje, że gra będzie stawiała na umiejętności, a nie na portfel. Czyli w teorii nie trzeba będzie płacić, żeby być konkurencyjnym. Brzmi dobrze, ale jak wiemy, jak to często bywa z mobilnymi free-to-playami. Więc fani na pewno będą patrzeć twórcom na ręce. Ciekawostką jest to, że Fates powstaje we współpracy z Immutable i wykorzystuje elementy Web3
w niektórych regionach karty będzie można wymieniać albo handlować nimi na Marketplace. Jedni powiedzą, super, prawdziwa własność kart. Inni, że to niepotrzebnie kombinacje z NFT. Na plus na pewno to, że gra czerpie pełnymi garściami z uniwersum Might and Magic. Mamy znajome frakcje, potwory i zaklęcia i całą tę epicką otoczkę, którą fani kochają od lat. Na minus konkurencja. Rynek karcianek mobile jest ogromny, więc Fates musi naprawdę odnaleźć balans, stabilność i częste aktualizacje, żeby utrzymać graczy na dłużej. Powiem szczerze, potencjał jest spory. Jeśli Ubisoft tym razem nie przekombinuje z monetyzacją i postawi na uczciwy system, to Fates może być naprawdę ciekawą alternatywą dla fanów karcianek i dla tych, którzy tęsknią za klimatem Might and Magic. Ale jeśli znowu to się skończy na pay to win, to gra bardzo szybko zniknie w tłumie innych mobilnych tytułów. Tyle od nas, to były wszystkie mniej znane, zapomniane spin-offy Might and Magic. Dajcie znać w komentarzach, czy w którejś z nich mieliście okazję zagrać. Jeśli jesteś tu nowy, zachęcam do zostawienia suba na kanale, aby nie ominęły Cię inne materiały na temat historii i ewolucji gier. Z tego miejsca również serdecznie dziękujemy naszym wiernym wspierającym i przypominamy, że również możecie dołączyć do tego prestiżowego grona poprzez przycisk wesprzyj pod tym filmem lub poprzez nasz profil na Patronite. Link w opisie. W ten sposób dajecie nam niesamowitego kopa do działania i chęci na robienie coraz lepszych i lepszych filmów. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia. Żegnam również cieple. Na razie.